Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Moi drodzy, coś nowego dla Was. Na sobotę przygotowaliśmy dla Was value. Zakłady value, czyli takie, na które warto zwrócić uwagę po dość ciekawym kursie. Przedstawimy Wam to na sobotę, kolejny film będzie na niedzielę. Ja Was zapraszam do oglądania, ale najpierw... Partnerem kanału jest firma LVBet. Są to zakłady bukmacherskie legalnie działające na terenie naszego kraju. Mają fajne pakiety powitalne, jest to 2000 zł, jest również weryfikacja w Ekstraklasie, zbijają podatek po rejestracji przez miesiąc czasu, a więcej informacji na temat promocji macie na stronie właśnie LVBetu. Link do rejestracji macie w pierwszym komentarzu pod tym filmem, a przy rejestracji używajcie kodu SportPredictions. Tutaj Wam przedstawimy kilka fajnych typów na sobotę, na 7 czerwca. Na początek mecz z drugiej ligi Peru. Deportivo Agropecuaria, czy jakoś tak, gra z FC Cajamarca, czy nie wiem jak to się czyta. Tak czy inaczej, ten pierwszy zespół gospodarzy jest czasem również zapisywany inaczej, jako inny nazwa zespołu, tak więc uważajcie, jak będziecie szukać u bookmacherów to zdarzenie. Gramy tu odwrotnie, jak widzicie, gramy na gości za aż 3,50. Pamiętajcie, że to jest ten mecz o 22:15 z drugiej ligi Peru. Jeśli chodzi o drużynę gospodarzy, no to wygrała tylko jeden z ostatnich 7 meczy domowych w tej Segunda Division, czyli w tej drugiej lidze Peru. No a ta Cajamarca tak naprawdę zachowuje czyste konto w ostatnich 3 meczach w tej dywizji. W ostatnich 8 meczach zanotował również ten zespół 7 niepokonanych spotkań. Na bezpośredni mecz zakończył się wynikiem 4-1 dla Cajamarki. Wtedy ona była gospodarzem tego meczu. To było bądź co bądź w kwietniu, więc tak niedawno. Te kursy generalnie są zaskakujące dla mnie. Średnio jest to 3,55, ale możecie i znaleźć kursy po 4,20 na drużynę gości. Dla niej wynik tutaj jest otwarty, generalnie overowy. Gospodarze jedną bramkę może strzelą, a rozpędzeni goście myślę, że strzelą około 3 bramek. Tak więc to też warto wziąć pod uwagę. Bramki mogą się posypać w drugiej połowie, a nawet pod koniec meczu. No bo to jest taka zasada, jeżeli chodzi o grę statystyczną drużyny gości. Tak więc gramy tutaj dwójką za ponad 3,50. Kolejny mecz jest to mecz Cesar Vallejo z San Marcos. Jest to mecz tej samej ligi, czyli Peru 2. Tutaj 3,80 płacą za również dwójeczkę, za drużynę San Marcos. Mecz rozgrywany o godzinie 20, też zwróćcie na to uwagę. I San Marcos jest generalnie niepokonany w 11 z ostatnich 12 meczy ligowych. Tam pada mało bramek, poniżej 2,5 bramki strzelono w 5 ostatnich meczach wyjazdowych Segunda Division, jeżeli chodzi o zespół San Marcos. No i tutaj ja szczerze mówiąc bramek bym się nie spodziewał. Spodziewałbym się ich mało. Może paść na przykład tylko 1 bramka i to po stronie właśnie gości. Bezpośredni pojedynek San Marcos wygrał, a odchył na algorytmie tutaj prawdopodobieństwa jest ponad 6% na 50. Tak więc to jest dużo. To jest dużo, jeżeli chodzi o tak wielki kurs. Nie wiem, czy tutaj bookmacherzy troszeczkę pomyłki nie popełnili. No i kolejnym naszym meczem jest polski mecz, bo Wigry Suwałki zagra z drużyną Broni Radom. I to jest polska 3. liga, grają o godzinie 15, za remis płacą aż 3,70. Wigry Suwałki tylko 1 zwycięstwo w 6 meczach. Broń Radom za to zremisował 3 ostatnie mecze wyjazdowe w lidze. Odniósł tylko 3 zwycięstwa w 24 spotkaniach wyjazdowych w 3. lidze. Obie drużyny mają taki mocny problem z wygrywaniem meczy i ze wszystkich stron statystycznych wylatuje mi tutaj remis. 7% na odchyle. W przypadku remisu jest to bardzo duża norma statystyczna, tak więc ja tutaj gram remis. No i mamy Ligę Brazylijską drugą. Mecz América Mineiro z Ferroviarią,
czy jakoś tak. Mecz rozgrywany o godzinie 21. Na remis płacą 3,35 i taką pozycję tutaj wybieramy. Obie drużyny mają identyczny współczynnik bramkowy na poziomie 0,90. Tak więc wykazuje to mocną tendencję remisową. Ostatnie mecze wskazują też na taki niski poziom strzelania bramek, w sensie underbramkowy. Większe prawdopodobieństwo remisu właśnie się ku temu przyczyni. No i obie drużyny ciężko mają z wygrywaniem meczy. Gospodarze wygrali tylko 1 na 6 meczy, a goście 1 na 7 meczy. Tak więc tutaj jest ten sam problem, co w przypadku meczu polskiego. My wybieramy remis, tak więc skłaniamy się ku remisowi. No i kolejny nasz mecz, jest to już ostatni mecz z soboty. Union San Felipe gra z San Marcos Arica. Jest to chilijska druga liga. Mecz rozpocznie się o godzinie 18:30, a za zwycięstwo gości płacą aż 2,45. Fajne value. I tutaj generalnie mimo wyrównanych kursów ewidentnym dla mnie faworytem są goście. Jest tak duży odchył na algorytmie 12% na zwycięstwie gości, że nie wiem skąd się wzięły te kursy. To też jest moim zdaniem troszeczkę pomyłka. Gospodarze strasznie mało bramek strzelają, mają współczynnik strzelonych bramek 0,67, a goście mają tym bardziej silną defensywę. Bramek ze strony gospodarzy ja bym się w ogóle nie spodziewał, tak więc tam bramki nie powinny paść. Mecz powinien być do zera, skoro gramy w stronę drużyny gości. No, Arica miała mocną serię zwycięstw wyjazdowych, przerwała tą serię ostatnia porażka. No i myślę, że tutaj będzie kontynuacja serii. Gramy dwójkę za 2,40, jest silna tendencja na algorytmie, jest silna tendencja statystyczna. Dla mnie ewidentna dwójka w tym meczu. No i macie tutaj zestawienie wszystkich omawianych meczy z soboty. Takie 5 pozycji dla Was wybraliśmy. Widzicie, te kursy są naprawdę duże, tak więc wystarczyłoby, żeby 2 nam weszły i tak nam to przebija całość. Możecie sobie to grać z systemami, możecie wybierać, bądź dobierać, podpierać w różne ze stron. Oczywiście, jak widzicie, te kursy są duże, są na nie faworytów, ale to są wyselekcjonowane pozycje, na które na pewno warto zwrócić uwagę. Taki sam film zmontujemy dla Was ze zdarzeniami z niedzieli. Prawdopodobnie jutro się pojawi, tak więc teraz taką serię dzienną wprowadzimy ze zdarzeń value, ze zdarzeń, na które warto zwrócić uwagę każdego dnia. Zobaczymy, jakie będą liczby na wyświetleniach. Jeżeli będą satysfakcjonujące, oczywiście zostaniemy z tą serią. W tym czasie, gdy zdarzeń jest oczywiście takich topowych troszeczkę mniej. Ja Was, moi drodzy, jeszcze serdecznie zapraszam do naszych nowo powstałych 4 elitarnych grup VIP-owskich. Codzienne kupony, najwyższa skuteczność, 4 dyscypliny: piłka nożna, hokej, koszykówka i tenis. Zapraszam oczywiście do każdej z tych grupek. Mamy wyrównane ceny, jeśli chodzi o również długoterminowość. Kto więc ma ochotę na współpracę bezpośrednią, zapraszam do kontaktu na sportpredictions.pl@gmail.com. Ja się z Wami słyszę w kolejnym naszym filmie. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję dla kanału. No i do usłyszenia kolejnym razem.